Patrzcie, my tu wchodzimy na trasę, a dla takich dzieci to normalka, codziennie ze szkoły wracają. Wcześniej trasa szła tędy, ale widzę, że się zawaliło. Patrzcie to, jak się zawaliło. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Siemanko, siemanko. Noc, nawet spoko przespana. Nie było zimno. Spałem tylko pod 2 kołdrami. W bluzie, w takiej koszulce, w długich takich tych rajtkach. Ciekawe ile jest stopni, zaraz sprawdzę. Ciepło nie jest. Myślę, że z 5 będzie. Cała ekipa się zbiera już ludzie wyszli też, czy to każdy osobno, ale znaczy niektóre są grupy, niektóre nie, tu idzie jakaś grupa, my też się już właśnie zbieramy. Po drodze sklepiki, gdzie można wszystko kupić, mokre chusteczki i papier toaletowy, pamiętajcie, obowiązek. No, także jesteśmy w Panding, idziemy dzisiaj do Nanche Bazar, tam spędzimy 2 noce w sumie. I tam tak naprawdę jest ostatnia taka miejscówka, gdzie jeszcze można zjeść bezpiecznie jakieś mięsko, także będą musiał się jeszcze najeść. Pogoda dzisiaj w miarę ok, trochę słońca, trochę zachmurzone, ale nie zapowiadają, żeby padało. Ale mi pięknie harknął przed kamerą, jakbym w Chinach był. Tragarze się też wszędzie przygotowują. To jest mały. Pierwszy most dzisiaj. Coraz ładniejsze widoki się zaczynają. Patrzcie jaki wodospad. Wygląda jakby ktoś siurał z góry. Po ostatniej trasie pamiętałem, że był jeden taki problem tu na trasie, nasrane wszędzie. Ale przypomniałem sobie później to, nawet omijanie nic nie pomoże. I w końcu będzie tego aż tak dużo, że człowiek przestanie się przejmować. No i przestałem się przejmować. No w ogóle nie wiem, co wam mówiłem, ale my pierwszy etap idziemy w 4. Dołączyłem się do grupy. Także idę z nim dodatkowo, żeby sobie robić dobrą aklimatyzację. No a tą grupą, do której miałem się dołączyć, to była Ala, moja kochana. No ale wyszło jak wyszło niestety. Pójdzie za rok, na pewno. Na pewno nie odpuści. Ale bardzo żałuję, że z nią nie idę teraz. Bo tak naprawdę te Himalaje to ona sobie zaplanowała. Ona miała tutaj iść, ja do niej dołączyłem, bo chciałem wspierać je. No i niestety wyszło tak, że jestem tu sam. Nic nie dzieje się przypadkiem. Może tak właśnie miało być. Pójdzie za rok, ja za rok zrobię jakąś inną górę. Wymyślę, też pójdę. O, mu się wyrąbał. Dlaczego polecam właśnie przed wyprawą porobić sobie trochę treningów. Nie dość, że marsz z plecakiem, to jeszcze dodatkowo schody z plecakiem. Bo jest parę takich odcinków, gdzie po prostu macie schody. Człowiek by chciał powiedzieć, że droga na Everest Base Camp słana jest różami, ale niestety, moi drodzy, słana jest gównami. Trzeba uważać, gdzie się kroki stawia, bo po prostu są wszędzie. No, mieliśmy krótką przerwę, spotkałem grupę Polaków, pozdrawiam was serdecznie, jak będziecie to oglądać. Co, prawie 4 km za nami. Dzisiaj helikopter za helikopterem lata. Teraz ciekawostka wam powiedział. Tutaj drzewo, na którym rośnie pieprz. Tutaj w sklepie go sprzedają.
Taki zerwany, po prostu niezmielony. Trzeba zakręcić łękiem. Powiem wam, że takiego smrodu kub jak tutaj to nawet w Indiach nie czułem. Fajnie się idzie, naprawdę jest przyjemna pogoda. Widzicie, koszulka wystarcza, nawet krótki rękaw by był w porządku, ale też wolę robić tak, żeby nie wychłodzić organizmu. Także będę raczej w takie chodził z długim rękawem. Nie wiadomo, wyżej będzie zimniej, będzie trzeba się cieplej ubierać. Ale traska idzie naprawdę fajnie i przyjemnie. Ale są piękne widoki, jak się idzie po prostu. Powiem wam tak, woda jest tak krystalicznie czysta, nie ciepła, czysta, bo ciepła to nie jest. Ona musi być tak lodowata, że szok. Ciekawe, czy jakieś świry się tu czasem kąpią w tej rzece. Patrzcie, my tu wchodzimy na trasę, a dla takich dzieci to normalka, codziennie ze szkoły wracają i żyją tutaj właśnie w okolicznych wioskach. Ciekawe, ile kilometrów codziennie muszą iść do szkoły i później wracać. Chociaż z tego, co widziałem, to tam zaraz za Dimbucze, nie, za Panding, sorry, za Panding, tam gdzie się zatrzymywaliśmy na noc, tam był szpital i tam chyba była szkoła. To stamtąd przeszliśmy 5 kilosów. Jeśli chodzą tam, a to jest bardzo prawdopodobne, no to szacun. No i tak, dochodzimy do pierwszego punktu. Czekajcie, zobaczę na zegarku. Jesteśmy na wysokości 2854 metry. I tutaj musimy mieć checkpoint. Od razu szybkie siku. No i wchodzimy na szlak. Dalszą część szlaku. Jeszcze chwila i mamy obiadek. Dobrze, bo już powoli zgłodniałem. No i jak zwykle coś też podstawą tutaj wyprawy, czyli herbatka, ginger, limon i honey, czy no z miodem. No i zaczyna się podejście pod górkę. Wcześniej trasa szła tędy, ale widzę, że się zawaliło. No i przed nami most Hilarego. Most Hilarego znajduje się na wysokości około 2800 metrów nad poziomem morza. To jedna z najbardziej charakterystycznych przepraw na szlaku do bazy pod Mount Everestem. Nazwa pochodzi od Edmunda Hilarego, który jako pierwszy razem z Tenzingiem Norgajem zdobył Everest w 1953 roku. Most został zbudowany na jego cześć i symbolicznie otwiera bramę do himalajskiej przygody. No i tak wygląda ten most. Tam niżej można sobie skoczyć na bungee. Kiedyś tego nie było, jak byłem 2 lata temu. Także też coś ciekawego. Ale tu jest pięknie. No, dawaj, dawaj. No, powiem wam, że
Dzisiejszy dzień lekki nie jest. Idziemy praktycznie cały czas pod górę. Cały czas albo schody, albo kamienie, albo po prostu ścieżka. Ale cały czas w górę. Także parę godzin marszu i schodów macie do zrobienia w drugi dzień wyprawy. Warto trenować wcześniej, żeby wiedzieć, na co być przygotowanym. Dzisiaj puls tak średnio pokazuje mi 140, 150, a czasem dojdzie nawet do 160. Ale wtedy jak już dochodzi, to już trochę łapię oddech bardziej. No, jest 13. Pogoda się niestety psuje. Przed chwilą był punkt, gdzie można było zobaczyć z daleka Mount Everest, ale takie chmury były, że niestety lipa. Jesteśmy na wysokości 3321 metrów nad poziomem morza. Także jeszcze 100 i będziemy na Namche Bazaar. No i tak, kolejny checkpoint tutaj na trasie, żeby sprawdzić nasze karty, zezwolenie. O, tu macie fajnie to zarysowane. Tutaj do Lukli przylecieliśmy, będziemy w Pending, teraz będziemy w Namche Bazaar, czyli 3440, później idziemy do Tenbuche, Panbuche, Dimbuche i później idę tutaj właśnie do... A, tu jeszcze będę miał Chukchung High Camp Island Peak, wracam z powrotem. No i później na dobra. No i dochodzimy do Namche Bazaar, moi kochani. 12 km dzisiaj zrobione. Kurde, tak wiało przez ostatnie 2 godziny, że mi trochę kark zawiało. Mam nadzieję, że przejdzie. Dobra, okazało się, że to jeszcze nie jest Namche Bazaar. Jeszcze. No i dobra, tak naprawdę kawałeczek dalej. Jesteśmy w Namche Bazaar. Już się nie mogę doczekać, aż pójdę do Hungry Yak, żeby zjeść sobie pysznego burgera z jaka. No i tak, tutaj możecie zobaczyć, jaka jest pralnia. I oni w takiej lodowatej wodzie, która płynie po prostu ze źródła, z gór, lekko nie mają. No i mam nadzieję, że rano te chmury przejdą, bo tam są tak pięknie zaśnieżone Himalaje. I naprawdę Namche Bazaar to jest ostatnie takie miasteczko, w którym jeszcze można zjeść mięso normalnie, w którym można gdzieś iść do normalnego takiego w miarę baru, gdzieś siąść, restauracji normalnej. Zresztą pokażę wam wszystko później. Dla duchów Himalajów pomogą mi zdobyć te szczyty. No i tu się dzisiaj zatrzymujemy. Także inny hotel niż byłem ostatnio. No i tak, jesteśmy na miejscu. 12 km, 360 metrów. 5 godzin 44, ale tak naprawdę mniej, bo mieliśmy przerwę oczywiście też. No, świetnie. Regeneracja 89 godzin. No i powiem wam, że nieźle. Bardzo ładny pokój z łazienką. Toaleta, prysznic. Super. Jestem zadowolony. Prosiłem o takie lepsze pokoje, żeby się super wysypiać. No wiadomo, później też będzie namiot. Oj, patrzcie jaka pogoda. Nic nie widać. Tam są piękne góry. Idę właśnie do Hungry Yak na burgerka. Nie mogę się doczekać. To był tak pyszny burger, że mam nadzieję, że tak jak go zapamiętałem, taki jest dalej. Ej, cofam to.
To jednak ja nie byłem na tych burgerach w Hungry Jack, bo Hungry Jack to ja teraz mijałem. To jest muzyka na żywo. Już tam grają. Czy ja byłem w innym miejscu na tych burgerach. Oczywiście wszędzie sklepiki. O, Irish Pub. Tutaj wieczorem można na piwko wpaść. Ja tam raczej nie, ale wy jakbyście szukali jakiegoś miejsca, to można. O, a tu jest miejsce, gdzie ostatnio spałem. I muszę iść zobaczyć jedną rzecz. O, właśnie, te burgery jadą w Sherpa Barista. O, ale mój błąd. Sherpa Barista jest tu na górze. Zobaczymy, czy dalej jest mój podpis. Jest. Podróże wojownika. No i tu jest to miejsce, które wam polecałem. Sherpa Barista, a tamto nie wiem, dlaczego coś mi się pomyliło. To jest muzyka na żywo, ale tu polecam to. Tak wygląda to miejsce. Zamawiam burgera od razu. Amadabla. No i tak wygląda ten burgerek. Jednak on nie jest jak, on jest normalny. Ale i tak pyszny będzie. Właśnie podchodzi do mnie jeden pan i mówi tak: a ty tu nie byłeś w tamtym roku? Ja byłem 2 lata temu. Mówi, no, pamiętam cię. I właśnie z nim pogadałem. Powiedziałem, że idę na Island Peak, na Madablan spróbuję. To mówi, że no, tak tydzień, 2 ma się tam pogoda lepsza zrobić, bo na razie była bardzo zła. Bardzo. Że było bardzo, bardzo ciężko wchodzić. No jeżeli się stało, to się stało. Ale powiedział mi właśnie, jak zginął ten gościu z Australii, że wchodził do góry i nie wpiął po prostu, nie wpiął się dobrze. No i jeden błąd. Znaczy w ogóle się nie przypiął. O, w ogóle się nie przypiął. No i spadł. No. Popełnił błąd, no. Bardzo smutna sprawa. No i wracam już do chaty. Mgła się zrobiła. W nocy 0 stopni ma być, także no, trzeba 2 kołdry i koc użyć. No, to by było na tyle dzisiaj. Do jutra. Siemanko, siemanko. Poranna kawka. Ale pogoda niestety nie fajna. Jest wszystko zachmurzone. Także będzie trzeba chyba trochę poczekać z naszym wyjściem tam na punkt widokowy, no bo nie ma na razie żadnego sensu. No, zbieramy się. Dzisiaj mamy spacerek 4 godziny. Idziemy sobie zrobić przewyższenie na 3850 będziemy wchodzić. Później jeszcze idziemy na taki memorial polskich Himalajstów, który właśnie tutaj jest. Zapowiada się fajny dzień, tylko żeby się rozjaśniło, bo na razie zachmurzone, ale Dave sprawdzał pogodę i ma być dobrze. Lekka zadyszka już złapana. Dobrze, płuca się przepalą troszkę, żeby te chmury się podposzły. Tu wszędzie dookoła są piękne Himalaje. O, tam kawałeczek widać. Patrzcie, jak ten helikopter leci w chmurach. No i coś widzą w ogóle. W sumie część trasy podobnie lecieliśmy, jak leciliśmy do Lukla. No i możecie zobaczyć. Wejdziecie tylko nad wioskę. Jest znak na pomnik polskich Himalajstów. No tylko jest muzeum, jeszcze jest pomnik tu, Tenzinga. Tutaj na dole macie prywatne muzeum, Everest Museum. Możecie iść sobie odwiedzić. My idziemy do góry, gdzie jest publiczne muzeum. No i właśnie viewpoint. Powiem wam tak, trening, który wykonywałem, przygotowania do wyprawy nie poszły w las. Wakacje wakacjami, ale nie odpuszczam, mimo tego, że jestem na Malediwach. Codziennie robię trening, codziennie bieżnia pod górę i to tak stromo pod górę.
35 minut za mną. Jeszcze zrobię z 30. Na dzisiaj wystarczy. Wczoraj zrobiliśmy 12 km i to naprawdę praktycznie cały czas było pod górkę. Było bardzo dużo schodów. Myślę, że ponad 1000 to spokojnie, a nawet myślę, że to jest mała liczba, którą teraz powiedziałem. No, cały czas nogi pracowały. I dzisiaj zero zakwasów. Obciążenie 8 kg na plecach i nic. Także wiem, że zrobiłem dobrą robotę. Zobaczymy, jak będą kolejne dni. Ze spaniem dzisiaj było tak pół na pół. Sen nie był regeneracyjny, ale tak jest. Im wyżej się idzie, tym ten sen będzie słabszy. Stosuję sen wojownika, żeby troszkę poprawił, że trochę był głębszy ten sen. I powiem wam, że się cieszę, że to zrobiłem, ponieważ ludzie tu, z którymi jestem, nie spali prawie w ogóle. Mieli takie problemy. Także w miarę dobrze zrobiłem, że sobie wziąłem ten suplement. No i tutaj wejdziemy do takiego centrum, takiego muzeum właśnie Tenzinga Norgeya, który był pierwszym z zdobywców Mount Everest. Popatrzcie, tu macie fajną ciekawostkę. To, co wam mówiłem, że lotnisko w Lukla jest właśnie nazwane Tenzinga Hilary'ego. W 2008 roku powstało. Dodatkowo Time Magazine umieścił ich na liście 100 najważniejszych osób XX wieku. No a także w Nowym Jorku nazwali ulicę imienia Sherpy Tenzinga Norgeya. Tutaj macie właśnie listę 14 wszystkich ośmiotysięczników. Tutaj macie fajnie pokazane wszystko, ale tutaj też jest fajna mapka. No i tak, jesteśmy dokładnie w Namche Bazaar. Idziemy tutaj w górę, w Dimbucze. Rozstajemy się, ja idę na Island Peak. Później wracam. I stąd idę cyk. Amadablan. Ty patrzcie to. Ty coś ty brał. No i drugi, oczywiście Edmund Hillary. 11:30 rano, 29 maja 1953 rok. Flaga Wielkiej Brytanii i Nepalu zawisła na szczycie Mount Everest. No ale żebyście wiedzieli, że właśnie Hillary był Nowozelandczykiem, ale ta wyprawa była organizowana przez Brytyjczyków, dlatego brytyjska flaga zawisła. No i co wam jeszcze mogę polecić? Podcast historyczny właśnie o pierwszych zdobywcach Mount Everest. W ogóle wiele fajnych podcastów Rafał tam ma, ale o Everestie dla mnie top. Słuchałem chyba 10 razy. Ten, nazwijmy to, rekonesans okazał się tak niespodziewanie trudnym zadaniem, tak nadludzkim niemal, że podczas samego podejścia pod Everest, nie jego zdobywania, podejścia pod Everest, jeden z uczestników wyprawy zmarł na atak serca. Drugi z nich, niejaki Rayburn, również zachorował, a eksploracja szczytu spoczęła całkowicie na Malorim i Bullocku. No a tutaj macie jego pomnik. No niestety, dzisiaj nie mamy szczęścia do pogody, jak na razie. Tam dokładnie jest Mount Everest. Ostatnio tu miałem fajne zdjęcia zrobione, bo wszystko świetnie widać dookoła. Nie spodziewałem się, że tak szybko zobaczę Mount Everest. Niesamowite. Wiadomo, że za parę dni go zobaczę z bliższa, dużo bliższa, inny z perspektywy, ale już jest. No i powiedzcie, czy to nie. No i tutaj idziemy na monument polskich Himalajstów. Polscy Himalajści są naprawdę kozakami. Nie ma o co gadać. I od zawsze byli kozakami. No. I tu możecie zobaczyć memoriał polskich Himalajstów. Pozostali w górach, które kochali. Pamięć polskich wspinaczy, którzy zginęli podczas zdobywania szczytów 8000 w Himalajach i Karakorum. Czór ten został zbudowany w 2019 roku w 80-lecie polskiego himalaizmu. Pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje w 1939 roku. Jerzy Kukuczka, który zginął na lotce, Wanda Rutkiewicz, Langchang, Sylwia Dmowska, Masalu, Tadeusz Kudelski, Mount Everest, Krzysztof Liszewski, Mount Everest, Piotr Morawski, Gulagiri, nie wiem jak to się mawia, Maciej Berbeka, Broad Peak,
Tomasz Kowalski, Broad Peak, Artur Heiser, Gosherbrum, Aleksander Ostrowski, Gosherbrum 2, Tomasz Mackiewicz, Nanga Parbat. Spokój duszy. 3542, także jeszcze musimy 300 metrów zrobić przewyższenia. Będziemy wejść dokładnie tam na górę. Normalnie tutaj powinien być piękny widok na Mount Everest, ale nie o tej godzinie, nie dzisiaj. No i na szczęście trzeba zakręcić młynkiem i ruszamy w górę. A popatrzcie, jakie tu dzieciaki mają szkołę i boisko. No jesteśmy w miejscu, które się nazywa Sagarmatha Next. Jest to miejsce, które zostało tutaj stworzone po to, żeby ludzi uświadomić, co dzieje się z odpadami, które po prostu są zbierane tutaj na trasie. I zachęcam przede wszystkim ludzi do tego, żeby wziąć worek i na trasie powrotnej zebrać śmieci, żeby Himalaje zostawały czyste. Tak wygląda to miejsce w środku. To jest wszystko pokazane, co się dzieje. Tutaj jest to pokazane właśnie, jak ludzie carry me back. Bierzecie właśnie taki worek i na powrocie zbieracie śmieci, żeby nic nie zostawało w Himalajach. Zarąbista inicjatywa, mega szacun za to. A tutaj, na tych okularach, co ludzie mają, można się wspiąć na Mount Everest tylko w 3 minuty. Dobra, moi drodzy, będę zaczynał podejście do Mount Everest. Ale to było zarąbiste. Jak jesteście tutaj, naprawdę bardzo warto to zrobić i wspiąć się na Mount Everest. Miejsce po miejscu, baza po bazie. Czadowo. A tutaj właśnie stoimy na starym pasie lotniska. Wyobraźcie sobie, że 30 lat temu tu jakieś samoloty lądowały. Pewnie malutkie takie, no ale sam fakt. Jesteśmy na wysokości teraz, czekajcie, 3756 metrów nad poziomem morza. Ale kozaki tu musiały lądować. No i właśnie widok z innej strony. No i cóż, pogoda nie rozpieszcza, ale że już muzyka dudni. Później może tam pójdę, zobaczę. Nic nie widać, kompletnie. Jest taka mgła. Przespałem się 1,5 godzinki. No idę teraz coś znowu sobie zjeść, kawkę i popisać. Praktycznie kończę pisać książkę. Dobra, sen wojownika i do spania. Przed 7 właśnie na śniadanko ruszam. Już spakowany praktycznie. Pogoda. Coś tam widać. No i tak jeszcze nie jest tak, jak powinno, ale już jest lepiej. Tutaj ogólnie w nocy to nawet nie było zimno. Super się tu spało. Gotowy do wyprawy. Kolejny dzień. Wszystko spakowane. Powiem wam, że zaskakująco. Super mi się śpi na razie. Znaczy śpi. No tak sen to mam jakieś porąbane koszmary, ale to mi mówili, że na wysokościach tak to wygląda, że to jest troszkę bardziej taki niespokojny, ale śpię tyle, ile powinienem. Po 8 godzin normalnie śpię. W miarę jest ciepło w nocy. Jeszcze ani raz piworu nawet nie użyłem, tylko kołdra wystarczała. Spoczko, jest cieplej na pewno niż jak byłem w kwietniu wtedy. Albo może teraz po prostu psychicznie jestem bardziej na to przygotowany. Też tak może być. A teraz krótki przerywnik. Możecie zobaczyć cudowne Himalaje za mną, ale nie o tym teraz, moi drodzy. Sponsorem tego odcinka jest Blendigo 3. Blendigo w tym miesiącu obchodzi swoje 6. urodziny, także możecie znaleźć ten blender w najniższej cenie, w 179 zł. Jest to naprawdę świetna cena. Blender jest zawsze ze mną w każdej podróży. Od ponad 2 lat już współpracujemy. Dodatkowo pamiętajcie o tym, zaczyna się wiosna, za niedługo lato, świeże owoce. Także blender idealnie przyda się do robienia świeżych szejków. Moi drodzy, 2 lata jesteśmy już razem. Podróżuję z nim po całym świecie. Nigdzie nie było żadnych problemów.
sprawdza się idealnie. Także Wam też serdecznie polecam. No i tak, na szybko sobie przygotuję pysznego szejka z białka wojownika oczywiście. Cyk, cyk, cyk. Miareczka. I mam gotowanego pysznego szejka. Polecam serdecznie jeszcze raz. Będziecie zadowoleni. Właśnie dostałem wiadomość od szczytomaniaka. Polecam Wam bardzo jego kanał, jeśli ktoś się interesuje górami. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym raporcie z Himalajów. Udało się odwiedzić bazę pod Everestem i dzisiaj opowiem Wam trochę o Polakach, którzy działają właśnie na Everestie. W tle widać Amma Dablam. Może po drodze uda mi się spotkać z Piotrem Pająkiem z Podróży Wojownika. Wiem, że on już jest też na dużej wysokości, niedaleko Amma Dablam, więc może uda się mi z nim spotkać. Naprawdę robi świetną robotę i właśnie napisał mi, że był w obozie na górze i mnóstwo osób rozłożyła choroba, że jakaś plaga zarażeń i chorób, że jakiś wirus panuje, że uważał na siebie. Kurde. Ale to jest piękne. Normalnie tam z tyłu jest jeszcze góra biała się zaśnieżona, ale nie dzisiaj. Nie wiem, czy mówią, że to 8 dzień. Tu jestem, 4 wyprawy. Na razie słońce, ma być jeszcze dzisiaj do 15. Później dopiero ma się popsuć. Także idziemy, żeby dojść do miejsca, do którego zmierzamy przed 15. What is the name where we're going today? Timbucha? Timbucha, we're going to Timbucha, yeah? Timbucha. Do Timbucha idziemy dzisiaj, dokładnie. No i moi drodzy, patrzcie na to. Ty, gdzie to przed chwilą było? Oj, troszkę zaszło. Lotse, a obok Everest, po lewej stronie za chmurami. No i mamy krótką przerwę, teraz na kawkę, herbatkę, ale chcę Wam pokazać coś. Amma Dablam. Krótka przerwa na kawkę z widokiem właśnie na Lotse i Amma Dablam. Tutaj możecie zobaczyć Lotse. No i moi kochani, Amma Dablam się pojawiło w całości. Widać szczyt. Wow, naprawdę wow. Ja tam idę i go zdobędę. Oczywiście, jeśli pogoda pozwoli. To jest najważniejsze. I zdrowie. Nie no, serio. Wszystko się jednak zmienia na tej trasie. No i zaczynamy teraz podejście. 500 metrów przewyższenia będzie teraz. Na 3800 musimy dojść. Ale naprawdę fajnie się jeździ, przyjemnie. Fajnie, że spotkałem tego Polaka. Naprawdę mi dał dobre rady, dobre ostrzeżenia. Także posłucham na pewno. I powiedział mi, żeby nie lekceważyć Island Peak, bo to też bardzo ciężka góra. I wiele osób sobie tego w ogóle nie uświadomia. Także i tak wiadomo, z szacunkiem do gór zawsze, góry do góry. Nie można źle podchodzić.
i lekceważyć, ale teraz wiem, że muszę naprawdę uważać bardziej i na więcej rzeczy. No i dochodzimy do świątyni, ale jesteśmy po prostu w takim mleku, że nic dookoła nie widać. No i jesteśmy dokładnie w tym bucie. 3875 metrów. Jeszcze będziemy szli, chyba to pokazuje 4 km, ale to jest nieprawda. Będziemy szli 2 km do Tambucze. Tambucze? Czy Dimbucze dzisiaj śpimy? Kurde, te nazwy tutaj są takie, że czasem się już sam gubię w tym wszystkim. Dobra, co powinniście wiedzieć na temat tego klasztoru w Dimbucze? No przede wszystkim jest to najważniejszy klasztor, najważniejsza świątynia dla Szerpów. Także odbywają się tutaj specjalne modlitwy dla ludzi, którzy wchodzą na Mount Everest. Wejście do świątyni kosztuje 300 rupees. No ja ostatnim razem byłem, także teraz już drugi raz nie będę wchodził. Ale jeśli tu jesteście pierwszy raz, myślę, że warto. No i żebyście jeszcze wiedzieli, że to jest właśnie klasztor tybetańskiego buddyzmu, dokładnie. Powstał w 1916 roku przez Lama Gulu. No ja sobie pójdę zakręcić młynkami. Co do samego tybetańskiego buddyzmu, jakbyście chcieli w ogóle zobaczyć coś na temat więcej Tybetu, no to ja przygotowałem bardzo fajną serię właśnie z wyprawy do Tybetu. O wielu ciekawych rzeczach się tam dowiedziałem. Wielu, które są naprawdę ciężkie do zrozumienia dla nas. Na przykład podniebne pogrzeby. Członka rodziny, nie wiem jak to powiedzieć dyplomatycznie, rozkładają, rozczłonkowują i zostawiają na szczycie góry, gdzie przylatują sępy i zjadają po prostu to ciało. I ludzie wierzą, że wtedy ciało odlatuje do nieba. No i po 3 dniach wreszcie uda mi się wejść tutaj. Jesteśmy na tym placu. To jest bardzo interesujące. Świat jest niesamowity i naprawdę tyle skrywa, dlatego podróżowanie to jest coś tak pięknego. Podróżowanie tyle rzeczy nam daje, otwiera głowę na tyle ciekawych rzeczy, piękne miejsca. No niesamowite to jest po prostu, także podróżujcie, jak macie ochotę, okazję, to podróżujcie ile tylko możecie, bo uwierzcie mi, że pieniądze wrócą, a czas nigdy już nie wróci. Macie kilka blotki z pieniędzmi. Jest polska dyszka. No i ruszamy dalej. Kawka wypita, gorąca reklama wypita. Idziemy do Dimbucze. Jeszcze mamy tam jakieś 40 minut trasy. Warunki są jakie są, sami widzicie. Welcome to paradise. Ostatnio tutaj spałem właśnie. Dokładnie w tym miejscu. Ale dzisiaj idziemy gdzieś dalej. No ale już jesteśmy w miejscowości, której zmierzaliśmy. 3747.
Patrzcie to, jak się zawaliło. Patrzcie, te wzory są wyryte na kamieniach. Sukces. Jesteśmy. Dobra, jesteśmy na wysokości 3808 metrów. 14 km zrobione. 7 godzin. Zniósł 945. No ale schodziliśmy dlatego. No i tak wygląda mój pokój. Nie wiem, kto im dobierał tą tapetę. No ale to już spoko, jest całkiem duże łóżko. Mam kibelek, także zarąbiście. Tylko jeszcze nie znalazłem gniazdka i nie wiem, czy mam w ogóle gniazdko. Ale później będę szukał. Idę na razie zjeść momo. No powiem wam, że trochę zaczyna być zimno. Idę teraz na dół, bo odpalili tam piecyk. Także idę się trochę wygrzać. No i co? Później do spania. 6:30 pobudka. 7 śniadanko, 7:30 ruszamy dalej. Jutro idziemy na 4400 już. I tam będzie 2 dni aklimatyzacji. Czas na wygrzewanie się przy kominku. Wszyscy tutaj przyszli. Tutaj cieplutko. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, że to już jest 4. odcinek z tej serii. Jeśli ktoś z was nie widział, proszę zobaczcie każdy, ponieważ każdy jest wyjątkowy, każdy jest inny. Pamiętajcie o tym, że bardzo zależy mi na tym, żeby dobić do 1 000 000 subskrypcji. Także jeśli nie subskrybujesz kanału, zostaw suba. Pozdro. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Suplementy diety najlepsze na rynku. A ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika.